Chcę obronić słowo nie wiem. Jest w nas, w ludziach, potrzeba, żeby raczej wiedzieć fałszywie, niż nie wiedzieć wcale. I dlatego słowo nie wiem trzeba docenić. Często powtarzam, że lubię nie wiedzieć, bo gdy wiem, mam przed sobą jedną możliwość, która przecież może okazać się fałszywa. A gdy nie wiem, przede mną roztacza się całe pole rozmaitych możliwości. Niewątpliwie od samego początku lub prawie od samego początku to zawsze mnie uderzała racjonalność w świecie odkrywanym przez naukę, zwłaszcza przez nauki ścisłe. I to było bardzo silne doświadczenie, mogę to nazwać spokojnie doświadczeniem, które wzmagało się w miarę, gdy poznawałem te sprawy coraz lepiej. Człowiek ma instynkt sensu, żeby życie było sensowne, żeby istnienie świata było sensowne i w nauce tego sensu nie można znaleźć. Można odkrywać jakąś racjonalność, czyli taką sensowność obiektywną, ale to, co nazywamy sensem życia, to musi przyjść skądś z zewnątrz, no i przychodzi z religii. W porównaniu z religią, nauka jest niemalże noworodkiem. Religie towarzyszą nam od zarania ludzkości. Nauka powstała ledwie kilkaset lat temu. Triumfalnie wskoczyła do świata kultury, przynosząc niezwykły postęp technologiczny, ale i nowy typ wiedzy, sprawdzalnej i w miarę niezawodnej. Sprawiła, że zaczęliśmy kwestionować jedna po drugiej stare prawdy. Przyniosła nowy obraz świata, jakże odmienny od dawnych wyobrażeń. Odniosła spektakularne sukcesy, z których owoców korzystamy codziennie, jeżdżąc samochodami, rozmawiając przez telefony komórkowe i tworząc skuteczne lekarstwa na wiele chorób. Ktoś mógłby powiedzieć, że ceną, którą za to płacimy, jest konflikt między starym i nowym, wiarą i wiedzą, nauką i religią. Wyobraźmy sobie dwóch panów, którzy się do tego stopnia nie mogli pogodzić, że się pobili. To jaki jest pierwszy etap, żeby ich pogodzić? Odciągnąć ich od siebie, żeby sobie dali spokój. No i to jest ten pierwszy etap. Wielu ludzi na nim poprzestaje, twierdzi, że religia i nauki nie mają sobie nic do powiedzenia. Nie mają wspólnego jakiegoś terytorium. No i to jest ten pierwszy etap. Trudno to nazwać pogodzeniem, ale no przynajmniej się nie biją. Drugi etap to jest wtedy, gdy oni na tyle już uspokoją się i nerwy im przestaną działać, że będą mogli zrozumieć jeden drugiego. No i to już jest pewien pierwszy etap do pogodzenia, ale żeby zrozumieć jeden drugiego, to trzeba, żeby umieli sobie przekazać informacje, czyli żeby umieli słuchać przeciwnika. I to jest niezmiernie ważny element i często właśnie jego brakuje, że słyszy się tylko swoje argumenty, a nie jest się otwartym na argumenty przeciwnika. To znaczy z góry zakłada się, że nie ma on racji. To w sporach politycznych bardzo widać, że nie słucha się jeden drugiego. Tu mi się bardzo podoba sposób dyskusji scholastycznych w średniowieczu. Tam element dyskusji był częścią po prostu
kurykulum wykształcenia, kurykulum całego procesu uczenia i profesorowie między sobą i potem uczniowie musieli dyskutować. To był rodzaj takich ćwiczeń podówczas. Profesor nieraz zadawał temat temu, ten będzie bronił, a ten będzie stawiał zarzuty, ale cały proces dyskusji był ściśle sformalizowany. I jedną z głównych zasad dyskusji było to, że jeżeli powiedzmy obrońca danej tezy wygłasza jakiś argument, to zanim odpowie ten zarzucający, to musi powtórzyć ten zarzut. I tamten musi zatwierdzić, że dobrze zrozumiał. I to mi się bardzo podoba i szkoda, że ten scholastyczny zwyczaj poszedł w zapomnienie. Trudno jest wyobrazić sobie dokładnie, jak wyglądał średniowieczny uniwersytet. Nie było jeszcze wydziałów fizyki, chemii czy biologii. Nie było wielkich budynków, wyposażonych w skomplikowaną aparaturę badawczą. Nie było profesorów, tylko mistrzowie, którzy wykładali często dla garstki studentów pochodzących ze wszystkich zakątków Europy. Wykładano rzeczy niezbyt jak na dzisiejsze standardy wyrafinowane, głównie elementy filozofii Arystotelesa i jego komentatorów. Młodsi wykładowcy, mistrzowie nauk wyzwolonych, z zazdrością i niepokojem spoglądali na swych starszych kolegów teologów, którzy z werwą strzegli prawd wiary i swojego statusu społecznego. Można na to spojrzeć w ten sposób, że teologia w tej pierwszej fazie, kiedy dominowała, ona ustalała pewien standard racjonalności. I to był ważny etap w okresie rozwoju ludzkiej myśli, bo ten standard racjonalności powoli ewoluował. Można się przyglądać szczegółom tego procesu i w efekcie doprowadził do stworzenia takich warunków, w których mogły się narodzić nauki empiryczne. Potem, gdy te nauki empiryczne powstały i bardzo dynamicznie się zaczęły rozwijać, to one zaczęły ustalać standard racjonalności. I teraz dzisiaj, chcąc nie chcąc, teologia musi dostosowywać się do tych standardów. To się też przekłada na całkiem konkretne zjawiska, no takie administracyjno-społeczne. W średniowieczu teologia dominowała na uniwersytetach. Teologię można było studiować dopiero po przestudiowaniu tych wcześniejszych etapów filozofii. A teraz na przykład, gdy po upadku okresu komunistycznego teologia w różnych miejscach, na przykład w Polsce, wraca na uniwersytety, to ona musi się dostosować do organizacyjnych standardów, które wypracowały nauki. I ten proces nie zawsze przebiega gładko, ale jest konieczny, bo jednak właśnie te standardy racjonalności w tej chwili są po stronie nauki i ona narzuca standardy racjonalności i to jest dobry proces, bo to jest coś, co nauka daje teologii. W średniowieczu nie było nauk w naszym rozumieniu, względnie były jakieś ich tylko zalążki, a teologia jakby przygotowywała grunt pod nauki. Było wiele elementów, które nauka zawdzięcza teologii. Jednym z najważniejszych to było wielkie ćwiczenie w logicznym myśleniu. Pamiętajmy, że ta teologia scholastyczna
to była oparta na ówczesnej logice, gdzie były prawa myślenia zdefiniowane. One były może dość proste w porównaniu z tym, co dzisiaj wiemy na temat rozumowań i logiki, ale były żelaźnie przestrzegane, aż nawet potem do degeneracji przestrzegane, także że to potem przeszło w trochę parodię już, ale to dopiero później, gdzieś tam w XVII wieku. Natomiast wcześniej no to było bardzo istotne ćwiczenie w logice. Przypominam sobie zdanie takiego bardzo znanego historyka nauki, Olafa Petersena, który twierdził, że jeżeli ktoś nie przeszedł sam przez stadium takie scholastyczno-tomistyczne i przez dokładne studium tego, to nigdy nie będzie dobrym historykiem myśli europejskiej. Podziwiamy tych, którzy odkrywają prawa przyrody. Newton, Einstein, Heisenberg już na zawsze pozostaną w ludzkiej pamięci jako bohaterowie ducha, potrafiący odczytać zapisaną językiem matematyki księgę natury. Ale wielkie odkrycia nigdy nie są dokonywane w próżni. Wyrastają z długiej tradycji, z ponawianych nieustannie prób zrozumienia świata. Fakt, że odrzuciliśmy jakąś teorię czy ogólniejszą wizję świata jako fałszywą lub nieprzydatną, wcale nie sprawia, że nasze intelektualne porażki idą w całkowite zapomnienie. Fizyka Arystotelesa interesuje dziś jedynie historyków, ale przez wieki kształtowała to, jak myślimy o świecie fizycznym, pozostawiając w naszych umysłach niezatarte piętno. Teologia średniowieczna już dawno nie stanowi powszechnie akceptowalnej wizji świata, ale jej kluczowej roli w rozwoju myśli nie sposób podważyć. Na przykład był w średniowieczu spór, nawet przed XIII wiekiem już się zaczął, mianowicie na temat wszechmocy Bożej. Czy Pan Bóg wszystko może, czy nie wszystko może? Woluntaryści twierdzili, że Pan Bóg może wszystko. Jakby się zechciał, to by zmienił prawa tabliczki mnożenia. A inni twierdzili, że nie, że Pan Bóg jest związany prawami logiki, bo On sam jest tą logiką, a więc nie może zmienić tabliczki mnożenia. I konsekwencją tego sporu było to, co Pan Bóg może stworzyć. Czy może stworzyć wszystko, co zechce, sprzeczności, czy jednak jest ograniczony swoją logiką. Jeśli jest ograniczony, to we wszechświecie nie wszystko może się pojawić, tylko świat też ma ograniczenia. I to był zalążek powstania praw przyrody, bo to pojęcie prawa przyrody w starożytności było przeczuwane, ale właściwie nie było wyraźnie wyartykułowane. I historycy powiadają, że właśnie z tego sporu woluntarystami z tymi racjonalistami w teologii wyłoniły się w renesansie właśnie pierwsze idee praw przyrody, czyli ograniczeń, jakie są nałożone na możliwe zachowanie świata. Co do zasady, wiele osób nie lubi konfliktów. Wolimy ich unikać, dążąc do zgody za wszelką cenę lub udając, że żaden konflikt nie istnieje. Nie lubimy konfliktów, bo wprowadzają w nasze życie emocjonalne napięcie, niepokój, dezorientację i niepewność. Dotyczy to nie tylko relacji międzyludzkich, ale także teorii opisujących świat. Sprzeczność lub jakaś inna niezgodność w naszych poglądach jest często tak nieznośna, że robimy wiele, aby ją usunąć. Prowadzi to często do irracjonalnych decyzji. Odrzucamy dobrze uzasadnione tezy, zamykamy się na argumenty. Popadamy w fundamentalizm, byle tylko pozbyć się nieznośnej sprzeczności. Ale konflikt to także szansa na twórcze działanie, kreatywne pomysły i spojrzenie na świat z nowej perspektywy. To okazja, by zrobić coś nietypowego, co w normalnych okolicznościach w ogóle nie przyszłoby nam do głowy. Twórczość zawsze polega na pewnym napięciu,
gdy nie ma napięcia, gdy wszystkie mięśnie i nerwy są rozluźnione, gdy planuje ogólny marazm, to na ogół się nic nie tworzy, albo ewentualnie jakieś kicze. Przypominam sobie zdanie z już wspominanego dzisiaj Whiteheada, który chyba bodaj w Science and the Modern World napisał, że ile razy nauka weszła w konflikt z religią, to zawsze z tego konfliktu obydwie strony wychodziły wzbogacone. No bo to właśnie dochodzi do napięcia. I to napięcie coś daje, chociażby dlatego, że trzeba wymienić ciosy, trzeba oberwać też trochę i wtedy to zmusza do myślenia. Takim pierwszym przykładem, który przychodzi na myśl, to jest sprawa ewolucji. Teoria Darwina wytrąciła teologów z teologicznej drzemki i pobudziła ich do myślenia. Ten proces był bolesny, trwał długo, ale w efekcie teologia wyszła wzmocniona. W tej chwili jest cały nowy nurt w teologii, tak zwana teologia ewolucyjna. I to jest jakiś nowy i ciekawy element. Oczywiście na pierwszy ogień to poszły te zagadnienia najbardziej zapalne, a więc sprawa Galileusza, Kopernika, darwinizm i tak dalej. I jakiś czas temu, ale jeszcze może na przełomie wieków, taki wybitny myśliciel i filozof Ernest Macmillan. Był taki bardzo obszerny wywiad z nim i on wtedy wyraził taką opinię, że ten problem nauka i religia właściwie został zamknięty, bo wszystkie problemy przedyskutowano tam i z powrotem, metodologiczne rozróżnienia porobiono i właściwie można tylko udokładniać i powtarzać to, co zrobiono. I nawet tak powiedział, że gdyby się do mnie ktoś zgłosił, chciałby pisać doktorat z tej dziedziny, to bym mu odradzał, bo już nic nowego nie można w tej dziedzinie wymyśleć. No, historia poszła naprzód, historia nie stoi i pojawiły się nowe problemy, których Macmillan już po prostu nie dożył. One były w zalążku, ale w tej chwili nabrzmiały. To są zagadnienia wokół neuroscience. Jeszcze doszły nowe aspekty tego zagadnienia w dziedzinie artificial intelligence. I znowuż chyba ten problem w tej chwili wygląda na wiodący w tej dziedzinie i wydaje się, że wcale nie jest zamknięty. Bardzo wiele jeszcze tutaj należy zrobić. Spotkanie nauki i religii może odbywać się na wielkiej scenie w świetle reflektorów. Wybitni naukowcy i przenikliwi filozofowie spotykają się, by dyskutować o abstrakcyjnych ideach, analizować złożone argumenty, przywoływać przykłady z historii odkryć naukowych. Piszą opasłe książki, wypełnione definicjami i typologiami. Udzielają wywiadów w znanych stacjach telewizyjnych. Stają się symbolami ruchów społecznych, czy to jako jeźdźcy nowego ateizmu, czy też nieprzejednani obrońcy inteligentnego projektu. Ale prawdziwy dramat odbywa się gdzie indziej, bez fleszy i publiczności. To dramat konkretnego człowieka, który próbuje pogodzić ważne dla siebie poglądy, rozstrzygnąć dylemat moralny, zrozumieć, skąd bierze się zło. Myślę, że w moim przypadku wiele rzeczy zostało załatwionych przez wychowanie. Te problemy się u nas w rodzinie dyskutowało, zwłaszcza ze strony ojca. To problem nauka i religia jakoś był ze mną od samego początku. Ja
dokładnie nie znam dziejów duchowych mojego ojca, ale mogę sobie je próbować zrekonstruować i to też jest chyba ciekawy przypadek. Myślę, że ojciec przeżył w stosunkowo młodym wieku jakąś rodzaj nawrócenia. Ojciec studiował najpierw w Wiedniu, w siedlisku neopozytywizmu, mniej więcej w tym samym okresie, może trochę wcześniej. Potem w Lwowie i bardzo był w cudzysłowie oblatany w tych sprawach, więc ja dużo po prostu odziedziczyłem na pewno po nim. Potem przyszedł okres, w którym ja sam dojrzewałem i naukowo przez to, że studia odbywałem. I to był okres, kiedy w Polsce był komunizm. I dlatego od razu, jak studiowałem te zagadnienia, to było nastawienie przeciwko tej ideologii materialistyczno-komunistycznej. No więc tu pewne postawy się utrwalały. No a potem już studia swoje robiły i dobór lektur i wszystko. Niewiele było w historii filozofii problemów, które wywołałyby więcej dyskusji niż pytanie o istnienie zła w świecie. Czemu dobry Bóg, pytano, dopuścił istnienie zła, skoro mógł stworzyć świat przepełniony wyłącznie dobrem? Choć na pytanie to udzielano różnych odpowiedzi, często niezwykle subtelnych i wyrafinowanych, niepokojące dwa słowa unde malum, skąd zło, ciągle do nas powracają. To jest bardzo istotny problem, zwłaszcza w takich życiowych momentach, kiedy samemu się tego zła doświadcza, kiedy ludzie, których się kocha, odchodzą. Tak. I tutaj jakaś filozofia to jest trochę bezradna, ale tutaj właśnie widziałem rolę religii, że dziedzina bardzo istotna, ważna, z którą filozofia, nie mówiąc o nauce, sobie nie radzi lub radzi z wielkim trudem, z naciąganiem sprawy, to właśnie wchodzi religia i to właśnie religia chrześcijańska ze swoją teologią krzyża. To był dla mnie nawet często argument za, a nie przeciw. I jeszcze taki argument, że ten racjonalny świat tą swoją obiektywną, zimną racjonalnością wyprodukował człowieka i z jego egzystencjalnymi problemami. Czyli ten człowiek ze swoimi problemami jest częścią tego świata i gdyby to ludzkie życie nie było sensowne w tym egzystencjalnym znaczeniu, to bezsens by się jakoś wkradał do struktury samego wszechświata. I w tym sensie religijne, jakby to powiedzieć, ułaskawienie sensu jest potrzebne człowiekowi. Można odnieść wrażenie, że człowiek opętany jest potrzebą tworzenia klasyfikacji i wykazów. Wprowadzamy podziały i odróżnienia, sporządzamy rankingi. Ktoś mógłby powiedzieć, że w ten sposób przejawia się nasza tęsknota za porządkiem. Nie chcemy żyć w chaotycznym świecie, wolimy dostrzec w nim strukturę. Ktoś inny mógłby dodać, że taka potrzeba jest dowodem na naszą racjonalność. Bo czy jest coś bardziej racjonalnego niż złożony system pojęć, który porządkuje nasze doświadczenie? Czy metodolodzy nie nakazują nam zaczynać od precyzyjnych definicji, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy? I czy nasze spory
nie wynikają często z tego, że zapominamy o racjonalnym porządku i dajemy się ponieść chaotycznym emocjom. Ja z natury rzeczy, z instynktu wewnętrznego jestem monistą. Nie lubię dzielić, tylko rzeczywistość jest jednak jedna, a nie tak, tu jest duchowa, a tu jest materialna, tylko te dwie rzeczywistości są czymś jednym. To może my poznajemy jakoś tak biegunowo, że jeden biegun i drugi, i w tym sensie tak jest rzeczywiście, że staram się te dwa sensy w jakimś sensie, tu widzimy, że sensu trudno by wyeliminować nawet z języka, połączyć ze sobą. I to zresztą przed chwilą powiedziałem, mówiąc o tym, że do świata by się bezsens wciskał poprzez człowieka. Czyli właśnie ta struktura wewnętrzna to jest chyba jedna. To już jest takie raczej na granicy poetyczności, że kiedyś w życiu przyszłym to tamten wszechświat będzie zupełnie inaczej wyglądał i wtedy ta różnica między racjonalnością taką matematyczną, przyrodniczą, a racjonalnością dobra będzie właściwie zatarta, że to mówi się, że Platon uważał, że racją istnienia świata jest dobro, że Demiurg u Platona nie był Panem Bogiem, tylko Bóg był o piętro wyżej. Albo inaczej, że w wizji, takiej platońskiej wizji powstania świata, nie mówię, że to był sam Platon, ale można go tak interpretować, to nie było tak, że Demiurg wybierał różne możliwości, tak jak Leibniz mówi, tu jest jeden świat, drugi, 10 i Pan Bóg wybiera, tylko nie trzeba było nic wybierać, bo po prostu dobro jest już tym wyborem, jest tym Panem Bogiem. Więc, że te dwa porządki, to co w średniowieczu nazywano ordo naturalis, porządek naturalny i supernaturalizm, że one są czymś jednym. Są myśliciele, którzy są wizjonerami i tacy, którzy nie są. Takimi wizjonerami to niewątpliwie był Whitehead, który tworzył wizję świata. Nie bardzo się troszczył o uzasadnienia, tylko roztaczał swoją wizję i tak ją chciał przedstawić, żeby to przedstawienie było uzasadnieniem. Drugim takim myślicielem o innym temperamencie, ale też wizjonerem, to był Teilhard de Chardin. Też miał taką swoją pewną wizję świata. I te wizje świata są oczywiście potrzebne, chociaż są na pewno tylko pewnymi wizjami. Codzienność nauki to żmudna, przyziemna praca. Projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów, analiza danych, pisanie artykułów opatrzonych odpowiednimi przypisami. Czasem zdarza się coś niespodziewanego, jakieś obserwacje nie pasują do wcześniejszych ustaleń. Eksperyment daje wyniki odbiegające od wszelkich przewidywań. To wywołuje konfuzję, a zdarza się, że i poważniejszy kryzys, ale może to prowadzić do intrygujących wglądów i przełomowych hipotez. Codzienność jest jednak inna. Nie ma w niej miejsca na bujanie w obłokach. Są tylko sztywne reguły metodologiczne. Nie ma wielkich rewolucji, są małe kroki do przodu. W nauce wielkie wizje są podejrzane, a odważni wizjonerzy zwykle nie wzbudzają zaufania. Ja bym podzielił myślicieli z grubsza na dwie kategorie. Są tacy, którzy w stawianiu pytań nigdy nie przestają. Zawsze stawia następne pytanie i to są wizjonerzy, albo mistycy wręcz. No bo takiego Whiteheada czy Teilharda Chardina można uznać za swoistego mistyka.
jedno pytanie rodzi następne, a dlaczego tamto i powstaje pełna wizja. To są mistycy, a drudzy to są tacy, którzy w pewnym momencie przestają pytać. I to są pozytywiści. Stwierdzam fakt, na przykład doświadczalny i koniec. To jest ostateczne uzasadnienie. Nie stawiam dalszego pytania. Bo z chwilą, gdy stawiam to pytanie dalej, no to się staję już wizjonerem. Pewnie jedni i drudzy są potrzebni. Te wizje są potrzebne, żeby dać człowiekowi szerokie horyzonty i oparcie w życiu, a ci pozytywiści, żeby tamtych drugich zmusić do argumentacji. Weźmy tych wielkich, powiedzmy, fizyków XX wieku, z Einsteinem na czele, to byli wizjonerzy. Żaden z tych pozytywistów nie stworzył jakiejś rewolucyjnej, nowej teorii, tylko raczej zastanawiali się, jak uściślić to, co już jest. Natomiast te wielkie teorie to są wizjonerskie od początku do końca. Trochę trzeba postawić zwariowane pytanie, poszukać na nie odpowiedzi, potem przyciąć, uściślić, ale tak to wygląda. Takim najbardziej typowym przykładem to jest Einstein, który bardzo często mówił o Panu Bogu. Uważa się, że on używał Pana Boga jako metaforę, być może metaforę, ale jakąś transcendencję niewątpliwie czuł. Czy ją rozumiał panteistycznie, jako wszechświat, jako jakiś organ Pana Boga. To już inna sprawa, bo to są, ale to jest też jakieś wyczucie transcendencji. Co więcej, gdy się rozmawia z fizykami, bo akurat o nich myślę w tej chwili, o konkretnej rozmowie, to oni może nie nazywają tego transcendencją, ale przyznają, że takie doświadczenie mają, gdy się w chwili wolnej od czynnego uprawiania nauki nad nią zastanawiają. Uczony, który jak Einstein miewa przeczucie tajemnicy czy transcendencji, który skłonny jest choćby metaforycznie mówić o tym, co nie da się wychwycić w precyzyjną siatkę naukowych pojęć, znajduje się w szczególnym położeniu, bo naraża się równocześnie na 2 oskarżenia o herezję. Może stać się heretykiem dla społeczności naukowej, bo mówi o rzeczach, których nie sposób wtłoczyć w gorset żadnej metody badawczej, ale głosi też swego rodzaju herezję religijną. Bóg uczonych wizjonerów to często jedynie milcząca obecność, niezbędne, ale nieme tło naszych wysiłków poznawczych. To nie jest Bóg, którego znamy z kart katechizmu, przed którym można tańczyć i śpiewać. Zarzuty pod moją adresem się niekiedy pojawiały, chociaż nie tak często, jakbym się spodziewał. Raczej mnie jako pozytywistę traktowali. I moją odpowiedzią na to, że jestem chrześcijańskim pozytywistą, że w pozytywizmie jest dużo dobrych rzeczy i przydałoby się, żeby chrześcijanie byli bardziej pozytywistami, czyli bardziej chodzili po ziemi. Nie przypominam sobie, żeby ktoś mi zarzucał wprost jakiś deizm, ale w ogóle ja bym powiedział, że jeśli ludzie dzisiaj dyskutują, to jest teizm i ateizm na wokandzie, a nie deizm. To trzeba być już troszkę bardziej wyrafinowanym filozofem, żeby odróżniać teizm, ateizm i deizm. Może kiedyś to było bardziej modne, a w tej chwili raczej jak już ktoś uznaje Pana Boga, to od razu całego, a nie tylko na początku gdzieś. Fizyk nie zajmuje się opowiadaniem historii. Rolą fizyka jest odkrywanie praw rządzących wszechświatem. Nie interesuje go, co wydarzyło się 2000 czy 500 000 lat temu. Jeśli już rekonstruuje dzieje wszechświata, to jedynie w największej skali. Prawa przyrody były takie same za czasów Jezusa, pierwszych ludzi
jak i wtedy, gdy życie na Ziemi dopiero się rodziło. Fizyka nie dostrzega dramatu człowieka, jego wzlotów i upadków. Nie mówi nam, jak żyć i jaki jest sens życia. Posługuje się językiem, który nie przypomina języka religii i teologii. Niewątpliwie tak zwana religia naturalna to jest o wiele łatwiejsza niż religia objawiona. I tutaj jest to dlatego takie trudne, że ta religia naturalna odwołuje się do rzeczy właśnie takich, które jakoś nauka może dotknąć. Religia objawiona to musi się odwoływać do argumentów historycznych. A te są zawsze mniej pewne, bo oparte na źródłach, gdy tych źródeł jest mało, to jest trudno, ale nie ma wyjścia, bo to jest natura właśnie objawienia, że to, jeśli miało miejsce, to było faktem historycznym. Przynajmniej miało ślady w historii, bo samo objawienie może wykraczać poza historię, jak mówią teologowie, ale jakieś ślady musi zostawić w historii, w dokumentach. No i wydaje mi się, że właśnie moje związanie z chrześcijaństwem opiera się na argumentach historycznych. Nie można zapominać, że ja teologię studiowałem przez 6 lat w seminarium i pierwsze lata to właśnie są ta teologia fundamentalna, która mówi o podstawach, o tych dokumentach historycznych i tak dalej. I właśnie ja myślę, że gdy mówiliśmy na początku o błędach w uczeniu, to w przekazie takim katechetycznym czy duszpasterskim, że nie wykorzystuje się właśnie tych informacji takich historycznych, które są fundamentalnymi zagadnieniami dla teologii. Na przykład ilu ludzi chodzących do kościoła w niedzielę wie, jacy historycy starożytni mówili coś o Chrystusie poza Ewangeliami. A to są ważne rzeczy. Jakie są ślady pierwszych chrześcijan, tych pierwszy, drugi, trzeci wiek, które są blisko źródeł i tak dalej. I tu odwołanie się do historii, postudiowanie tych rzeczy, no to dużo daje. Myślę, że też sporo też daje ludziom to, że można pojechać, teraz jest wojna, to nie, ale do Palestyny i dotknąć tych różnych rzeczy, pozostałości z tamtych czasów, to na pewno jest jakieś dotknięcie historii. By coś zrozumieć, musimy z tym długo obcować. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że zrozumiał współczesną fizykę, gdy jego wysiłek ograniczył się do lektury kilku wpisów na blogach internetowych. Nikt nie pozna teologii, przeglądając pobieżnie artykuły w religijnym periodyku. Dotyczy to wszelkich obszarów życia. By móc powiedzieć, że coś rozumiemy, że na czymś się znamy, musimy poświęcić na to dużo czasu. Prawdziwy dialog wymaga wzajemnego zrozumienia, a przynajmniej gotowości, by spróbować zrozumieć adwersarza. U ludzi, którzy są niewierzący, którzy nie spotkali się z religią chrześcijańską nigdy, no to jest zrozumiałe, że tej religii nie zna. No więc mówi na jej temat, co im się wydaje lub co gdzieś tam zasłyszeli. Gorzej jest z tymi ludźmi, którzy jednak uważają się za chrześcijan lub uważali. I tutaj niestety dominuje ignorancja i ten powód jest główny, ignorancja religijna. Ona jest ogromna w społeczeństwie, także ludzi wierzących. I to bez względu na stopień wykształcenia.
to ta ignorancja religijna jest duża. Można by szukać powodów tej ignorancji i tutaj chyba przedstawiciele Kościoła, czyli duchowieństwo, powinno się uderzyć w piersi, bo skoro jest tak duża ignorancja religijna, to ci, którzy powinni uczyć, zrobili coś źle, zaniedbali coś lub nie zaniedbali, ale zrobili coś źle i ja myślę, że ten powód drugi, że zrobili źle, jest słuszny, że przekaz nauki religijnej po prostu jest źle to jest przekazywane. Otwieram Księgę Rodzaju i czytam historię grzechu pierworodnego i radzę to sobie powtórzyć na przykład dzisiaj. I oczy mi się ze zdziwienia otwierają, jak można ten tekst interpretować dosłownie. Przecież to od początku do końca jest opowiadanie, które ma przekazać nie wydarzenia, które opisuje, tylko jakąś głębszą myśl. A myśl jest taka, skąd się wzięło zło, z jakiegoś nieposłuszeństwa, z pychy. I to zresztą to samo odnosi się do wielu innych tekstów biblijnych. Od pierwszego rozdziału o stworzeniu świata począwszy. I po prostu trzeba w ten sposób to wkomponować w całą historię wszechświata. Teolog, wbrew temu, co moglibyśmy sądzić, nie może interesować się wyłącznie Bogiem i sprawami boskimi. Choć patrzy na świat zawsze przez pryzmat objawienia, przedmiotem jego namysłu powinno być w zasadzie wszystko, choćby dlatego, że wszystko jest dziełem Boga. Jeśli jednak wszystko, to także nauka i ludzkie wysiłki zmierzające do odkrycia praw przyrody. Czy fakt, że byliśmy w stanie stworzyć naukę, mówi coś o Bogu? Czy pozwala lepiej zrozumieć objawienie? I wreszcie, czy pozwala na pełniejsze zrozumienie relacji między nauką i religią? Ja na ogół swoje rzeczy piszę, te różne książki, dla ludzi, którzy są związani z nauką. I na ogół teologowie rzadko kiedy te książki czytają. Dosyć czytają studenci teologii, to ze zdziwieniem stwierdziłem kiedyś. Natomiast teologowie rzadko kiedy, może kilku w Polsce, może teraz trochę już więcej takich jest. Ale w każdym razie ja piszę dla ludzi, którzy znają nauki. I kiedyś postanowiłem napisać coś dla teologów. I wtedy wymyśliłem teologię nauki. Żeby wiedzieć, co to jest teologia nauki, to najpierw trzeba dobrze poczuć, co to jest teologia. Bo to jest cały ten aparat teologiczny z metodą, z tematyką i tak dalej, jest zainwestowany w obiekt, którym jest nauka. Teologowie się zastanawiają nad rozmaitymi rzeczami. Mówi się nawet, zwłaszcza po Soborze, to było strasznie modne, jest teologia rodziny, teologia świeckich, jest teologia nawet sportu i tak dalej. No ale dlaczego nie powiedzieć o teologii nauki? Na przykład weźmy zagadnienie stworzenia świata, takie bardzo kluczowe. Jeśli się będzie na to patrzeć z punktu widzenia czysto teologicznego, no to jest traktat, który się w teologii dawniej nazywał De Creatione i tam która osoba z Trójcy Świętej jest najbardziej w to zaangażowana, inne egzotyczne rzeczy. Można na to zagadnienie patrzeć od strony nauka i religia, czy teorie kosmologiczne jakoś to stoją w sprzeczności z ideą stworzenia, czy nie. No i można popatrzeć z punktu widzenia teologii nauki. Przyjąć akt stworzenia, że to jest to, o czym mówi teologia i teraz
nauka mówi o stworzeniu, o świecie to i to, jak to, co nauka mówi o stworzeniu, wpływa na interpretację teologiczną stworzenia. Tak rozumiem teologię nauki, ale tutaj słowo przestrogi. Nikt nigdy się nie zastanawia, czym miała być fizyka, czy biologia, czy astronomia. Po prostu je uprawiano, a metodologiczna refleksja przychodzi potem. Więc być może, że z tego pomysłu teologii nauki nic nie zostanie, a być może jakiś zbiór tematów się wykształtuje i potem ex post będzie można powiedzieć, czy jest w ogóle teologia nauki, czy zmarła w zarodku, bo była niepotrzebna. To tylko jest pewna myśl rzucona. No, myślę, że głos z nieba, że musimy kończyć.